Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o moich wymarzonych aparatach cyfrowych i analogowych i o tym, czego nauczyłem się faktycznie mając te aparaty w rękach. Mam szczęście pracować w firmie, która handluje używanym sprzętem fotograficznym i wideo i w związku z tym mam okazję potestować różne aparaty i te starsze, i nowsze, i legendarne, i całkiem zwykłe. Firma, w której pracuję, nazywa się MPB i wspominam ją, bo planuję użyć fragmentów filmów, nad którymi tam pracowałem, natomiast nie ma żadnego wglądu w ten film i nie sponsoruję go i poza tym, że używam moich doświadczeń, to nie ma z tym filmem nic wspólnego. Pierwszym aparatem, o którym chcę Wam powiedzieć, to Fujifilm X106 albo ogólnie cała seria tych aparatów Fujifilm X100. Po pierwsze dlatego, że jak wiemy, te aparaty muszą się pojawić chyba w każdym filmie na YouTubie, a po drugie, to był aparat, o którym myślałem sobie, że no na pewno jak w końcu go dorwę w swoje ręce, to zakocham się w nim i zmieni moje postrzeganie fotografii i ogólnie uczyni mnie lepszym fotografem. Jak się pewnie domyślacie, tak nie było. Kolega z pracy ujął to bardzo dobrze. Kiedy dyskutowaliśmy sobie właśnie o tych aparatach Fujifilm X100, to on powiedział: i co? Bardziej chciałeś go lubić, niż faktycznie go polubiłeś. I to był strzał w dziesiątkę, bo dokładnie tak było. Legenda tego aparatu, jak dla mnie, trochę przerasta to, czym ten aparat jest. Oczywiście to jest świetny aparat, doskonale wymyślony, pięknie wygląda. Ten jego hybrydowy wizjer, który jest albo optyczny, albo elektroniczny. No i ogólnie wszystko w tym aparacie jest świetnie wymyślone i to jest bardzo dobry aparat, ale po używaniu i pierwszej wersji, i gdzieś tam chyba T, i potem jeszcze piątki, szóstki, doszedłem do wniosku, że właściwie mój stary, wierny, nudny Sony A7 III z małym obiektywem 35 mm, takim pancake'iem od Samyanga, zrobi właściwie to samo, co Fujifilm X100. Prawdopodobnie w mniej stylowy sposób i na pewno będę gorzej wyglądał na zdjęciach zza kulis. Drugim legendarnym aparatem, na punkcie którego miałem przez długi czas absolutną obsesję, jest Hasselblad X-Pan, czyli aparat, który używa normalnego filmu 135, ale robi na nim panoramiczne zdjęcia szerokości chyba 3 normalnych klatek. To jest aparat legenda, koszmarnie drogi, jest ich mało na rynku, są tylko używane, no i ich wartość tylko rośnie i rośnie i rośnie. Ja oczywiście nie mogłem kupić sobie Hasselblada X-Pana, ale strasznie mi się podobają te panoramiczne zdjęcia, w związku z tym przez długi czas spędzałem zdecydowanie za dużo czasu szukając rozwiązań, jakby tu zrobić sobie takiego X-Pana budżetowo, czyli patrzyłem na te małpki z taką udawaną panoramą, albo szukałem aparatów cyfrowych, które mają wbudowany tryb panoramiczny, ale nie taki, że się klika i robi dużo zdjęć, tylko że jedna klatka przycięta jest do formatu panoramicznego. No i z tych moich fascynacji i zainteresowań zrodziły się filmy na ten kanał i zrobiłem też film dla MPB. Ogromnym plusem prac nad tym filmem dla MPB było to, że kolega użył swoich tajemniczych kontaktów i faktycznie załatwił nam na plan Hasselblada X-Pana. Dzięki temu miałem okazję faktycznie go potrzymać, poużywać, zobaczyć jak on działa, zrobić kilka zdjęć. No i podobnie jak z Fujifilm X100, kiedy już faktycznie miałem go w rękach, to jego czar nie był już tak silny. Oczywiście to wciąż jest wspaniały, unikalny sprzęt i właściwie nie ma na rynku nic innego, co robi panoramiczne zdjęcia jednym kliknięciem na filmie 135, ale magia nie była aż tak silna. Uznałem, że właściwie używając cyfrowych aparatów z funkcją przycinania do formatu panoramicznego można osiągnąć to samo. Oczywiście bez tego magicznego doświadczenia, ale wydaje mi się, że gdybym faktycznie miał X-Pana, który w każdej chwili może się zepsuć i który kosztuje tak absurdalne pieniądze, to bym go nie używał, bo bym się bał, że mi się zepsuje. Kolejną moją wielką obsesją były aparaty cyfrowe, które w jakiś sposób udają, że są analogowe.
Część z tych aparatów, które testowałem, na przykład wyglądała jak aparaty analogowe. Miała dużo pokręteł na obudowie, nie miała tego gripu z przodu, tylko na przykład miały takie płaskie fronty, żeby nawiązywać do tych aparatów analogowych. Część z nich miała funkcję jak dodawanie ziarna w kamerze albo możliwość kontroli tego, jak wyglądają nasze zdjęcia, tak żeby właśnie wyglądały trochę bardziej analogowo. No i w ramach prac nad tym filmem mogłem przetestować tak wspaniałe sprzęty jak Nikona ZF, Fujifilm X Pro 3, Olympusa Pen F albo tego OM3. Przy innej okazji chwilę miałem okazję pobawić się tym Fujifilm X-Half, który bardzo udaje, że jest aparatem na film, bo nawet ma tryb taki, że robi się 36 zdjęć, tak jakby na rolce i nie widzi się podglądu, dopiero wywołują się na apce z piękną animacją. Więc jest takich aparatów sporo i niektóre udają aparat analogowy bardzo dobrze, ale ostatecznie okazuje się, że nawet zwykła, prosta lustrzanka, jak mój Porst, ma więcej magii niż każdy z nich. Jeszcze jednym aparatem, który miałem w rękach i bardzo czekałem na ten moment, kiedy będę go miał w rękach, to była Leica. Akurat miałem dostęp do Leica M4, to aparat na film i wrażeniami na temat Leica M4 dzieliłem się w innym filmie na tym kanale. Tu faktycznie jest tak, że trzymając taką Leikę w rękach, czuć, że to jest kawał świetnej roboty. To ma swój ciężar. Wszystkie te mechaniczne części pracują z przyjemnym oporem. Tam w ogóle nie czuć taniości i tandety. No ale jak miałoby być czuć taniość i tandetę przy tak drogim aparacie? Drugą Leiką, o której myślałem miesiącami, że mnie zachwyci, była cyfrowa Leica M8, czyli pierwsza cyfrowa Leica, jeszcze wtedy z sensorem APS-C powiedzmy, czyli trochę mniejszym. Ona powtarzała to wrażenie, które miałem z analogowej Leiki, czyli jej używanie jest bardzo przyjemne. Właściwie chyba nie używałem nigdy w życiu aparatu, który daje taką przyjemność po prostu z obsługi, przekręcania pokrętełek i dźwięk migawki Leiki M8 to jest cudo. Ale oczekiwałem, że zdjęcia z tego aparatu mnie absolutnie wgniotą w fotel i zachwycą i będę zbierał szczękę z podłogi, ale tak nie było. Wyglądają jak dla mnie dość cyfrowo, no i ten znany problem Leiki M8 z zanieczyszczeniem podczerwonym powoduje sporo problemów. Wiem, że są ludzie, którzy daliby się absolutnie pokroić za magię zdjęć, jakie produkuje Leica M8 albo M9. Ja może dałbym się tak troszeczkę pokroić za to, jak używa się tego aparatu, jak czuć go w rękach i za dźwięk migawki, ale w zdjęciach nie doszukałem się magii. Kolejnym dość unikalnym aparatem, do którego przez chwilę miałem dostęp, była Sigma BF. Kiedy Sigma ujawniła światu ten aparat, to wprost nie mogłem się doczekać, aż będę mógł porobić na nim zdjęcia. Sigma BF to jest taki aluminiowy klocek, jasny bądź ciemny i ma to do siebie, że niezależnie jak się ten aparat ustawi, to on zawsze świetnie wygląda na zdjęciach, więc to jest tak jak Fujifilm X100, aparat, z którym chce się być na wielu zdjęciach zza kulis, bo on po prostu wygląda rewelacyjnie. Używa się też go inaczej, bo Sigma tutaj wprowadziła sporo niecodziennych rozwiązań, czy z rozwiązań, których nie znamy z innych aparatów, więc bardzo doceniam, co Sigma tutaj zrobiła z tym aparatem, no i jak wspomniałem, przepięknie wygląda. I moja ekscytacja i antycypacja tego aparatu do momentu, aż go recenzowaliśmy, rosła i rosła i rosła. Myślałem, że będę oczarowany absolutnie. I to faktycznie jest ciekawy, fajny sprzęt, ale jak już faktycznie go miałem w rękach, to moja ekscytacja, jak to zwykle bywa, opadła. To jest ciekawa sprawa, bo właśnie moja ekscytacja rosła. Miałem okazję go popróbować, opadła, ale od tamtego czasu minęło już trochę czasu. I czuję, że znowu mam straszną ochotę pobawić się tym aparatem. I mój racjonalny umysł mówi mi, że no przecież próbowałem już tego aparatu i prawdopodobnie nie będę zachwycony, ale cóż, ludzie nie są racjonalnymi stworzeniami.
Było jeszcze wiele innych fascynacji. Przechodziłem fascynację malutkim Pentaxem Q, albo równie malutkim Panasoniciem GM5, albo też niedużym Sony RX1R. Skomplikowane nazewnictwo. Wiele różnych innych aparatów. Oczekiwałem od nich cudów. I te wszystkie aparaty miały jedną wspólną cechę. Kiedy już ma się taki aparat w rękach, o którym marzyło się od dawien dawna, ale nie ma się co fotografować, to są po prostu bezużyteczne. I wartość tych różnych wymarzonych aparatów w dużej mierze polega na tym, że po prostu ich nie mamy. I są marzeniem, iluzją, są czymś nieosiągalnym. I dzięki temu możemy sobie wyobrazić, że gdybyśmy mieli ten aparat w rękach, to bylibyśmy lepszymi fotografami, albo mielibyśmy więcej czasu na fotografię, albo w ogóle byśmy robili zdjęcia, bo czasem po prostu nie robimy zdjęć, nawet jeżeli mamy dostęp do sprzętu. To oczywiście nie jest prawda absolutna, bo aparaty same w sobie też są sprzętami, które nas inspirują i oczywiście będziemy robić więcej zdjęć na aparacie, który lubimy używać. Ale no nie przesadzajmy. Z mojego doświadczenia wynika, że większość aparatów, do których mamy dostęp, pozwala nam zrobić prawie wszystko, co chcemy. Poza oczywiście tymi specjalistycznymi polami, jak bardzo ciemno albo super szybki sport. Co oczywiście wcale nie znaczy, że jestem już wolny od aparatowych obsesji, bo na przykład znowu trochę mi się marzy Hasselblad X-Pan, bo już sporo czasu minęło, odkąd faktycznie go miałem w rękach. Marzy mi się taki Nikon AF600, aparat kompaktowy z obiektywem 28 mm i funkcją panoramy, albo Nikon 35 Ti z takimi pięknymi wskaźnikami na górnej płytce, może Contax T3, który jest absurdalnie drogim, ale wspaniale wykonanym kompaktem, Epson RD1, pierwszy cyfrowy dalmierz, może jakiś porządna lustrzanka dwuobiektywowa, jak Yashica Mat 124,